ale to też spowodowało, że kiedy skończyłam maturę i wyszłam z tym dyplomem maturzysty i poszłam na studia, to ja naprawdę wiedziałam, kim chcę być. Dobrze, to przechodzimy gładko do seriali. Na dobre i na złe, Pensjonat podróżą, Miłość nad rozlewiskiem, Prawo Agaty, Barwy szczęścia, Ojciec Mateusz. To są bardzo znane seriale w Polsce, w których pani zagrała. Tak, no i Pierwsza miłość ostatnio to już taki I Pierwsza wątek miłość. bardzo, bardzo, bardzo silny i taki ostatni, który chyba dość mocno, bo widzę to po ludziach, po widzach, którzy czasami zaczepiają mnie na ulicach i odwołują się do postaci tej ostatniej, do Izabeli, do Izabeli z Pierwszej miłości, ale tak czy tak, niezależnie od tego, ile ról zagrałam w serialach, to tak naprawdę chyba Edyta Kuszyńska z Na dobre i na złe chyba najsilniej wrosła w pamięć widzów i to jest dla mnie w ogóle zdumiewające, bo ja tak naprawdę nie gram tej postaci już chyba 20 lat. I no nie, 15, bo serial miał w zeszłym roku, obchodził 25-lecie, ja grałam 10 lat, czyli 15 lat już nie jestem na ekranie serialu Na dobre i na złe, a muszę przyznać, że ludzie mnie głównie kojarzą z tego serialu i to jest dla Pamiętają. mnie, tak, to jest dla mnie niebywałe, ale to też świadczy o tym, jak mocna była ta postać, jak świetnie napisana, pewnie też w związku z tym dobrze zagrana, skoro Państwa tak to gdzieś tam widzów, znaczy dała się ta postać zapamiętać. Więc no tak dumna jestem z tej postaci, że ona tak się mocno wryła w pamięć, ale zawsze będę miała chyba taki największy sentyment właśnie do serialu Na dobre i na złe, bo on tak naprawdę otworzył mi bardzo wiele drzwi, bardzo wiele nowych dróg, a przede wszystkim sprawił, że stałam się osobą rozpoznawalną, bo to dzięki serialowi stałam się osobą rozpoznawalną i dzięki temu mogłam zrealizować bardzo wiele swoich kolejnych artystycznych marzeń, bo wiele drzwi po prostu zwyczajnie łatwiej mi się otwierało niż przed jakby dołączeniem do obsady tego serialu. A lubi pani grać w serialach? Czy jednak kino takie pełnometrażowe to jest coś, co bardziej panią interesuje zawodowo? Bardzo bym chciała zagrać w kinie pełnometrażowym, ale nigdy mi to nie było dane. Paradoksalnie jestem aktorką serialową. Nigdy nie dostałam propozycji filmu fabularnego. I to jest też takie jedno z moich marzeń. A różnica jest właściwie kluczowa, no, bo serial to jest niekończąca się historia, tak? Jak przystępuję do pracy nad serialem, no to mam jakąś ogólny rys swojej postaci, ale nie wiem, co mi napiszą scenarzyści. Więc bardzo często, tak na przykład na podstawie mojej ostatniej postaci, czyli Izabeli w Pierwszej miłości, mogę powiedzieć tak, jak zaczynałam grać tę postać, no to była to dość zaborcza matka, bizneswoman, która przyjechała ze Stanów, majętna, z mężem, który prowadzi świetny biznes, ale taka bardzo zaborcza, bardzo, bardzo taka działająca na granicy prawa. Więc ja miałam taki rys no, konkretnej, bardzo zdecydowanej kobiety, zresztą zwykle jestem w takich obsadzana, więc to było dla mnie jasne i czytelne. Ale nie wiedziałam, że z czasem ta kobieta będzie się posuwała będzie przekraczała granice prawa, tak? I też ponieważ nie wiedziałam, że to się będzie działo, no to też moja praca na planie polegała na tym, że grałam tyle, ile pokazywał mi scenariusz. Na przykład potem się okazało, że Izabela będzie miała takie elementy psychopatyczne, czyli jest psychopatką. Gdybym wiedziała to wcześniej, to mogłabym w tej roli od czasu do czasu przemycić takie elementy, które mogłyby do tego później jakoś, a ponieważ nie wiedziałam o tym, pewnie scenarzyści też nie, bo to pewnie jakoś tam się budowało, to trochę jest tak i potem, kiedy się zaczęły pojawiać takie wątki psychopatyczne, że ta Izabela jest nieobliczalna
że ląduje w końcu w psychiatryku, no to też nie wiadomo, czy to jest epizod, czy to jest tak, że ona naprawdę jest wariatką. I też w związku z tym ja też muszę to grać w taki sposób, żeby dać furtkę wyjścia z tej sytuacji, tak? Żeby Niejednoznacznie, tak? W tak, sposób... i to też jest tak, że człowiek tak gra na pół gwizdka. Natomiast jak się ma fabułę od początku do końca, to jest narysowana cała postać od początku do końca i ją można naprawdę bardzo precyzyjnie zbudować, pobudować sobie takie elementy, żeby pewne rzeczy gdzieś wcześniej przemycić, gdzieś sobie to tak zbudować, żeby to się budowało w całość, prawda? No bo mamy całą perspektywę tej postaci i można ją sobie fajnie, te klocki pobudować. W serialu tego nie ma, więc to jest trochę tak, że gramy trochę na czuja. Ale zagrała Pani też u Smarzowskiego, prawda? Och, jedną scenę, dwie sceny, właściwie jedną, oni ją przecięli, więc wydaje się w filmie, że to jest, no chciałabym zagrać u Smarzowskiego rolę, a nie tylko epizodzik znaczący. Życzę Pani tego, absolutnie Pani życzę. To jeszcze na koniec możemy wrócić na chwilę do Pani dzieciństwa, bo wydaje mi się, że Pani dzieciństwo było mocno inne od takiego typowego, prawda, od większości typowych dzieciństw. Jakby mogła Pani wyjaśnić, kim są dzieci Koda? I opowiedzieć trochę o swojej rodzinie, o tym najwcześniejszym okresie i czy to wpłynęło na Pani karierę muzyczną, to znaczy czy było Pani trudno być równocześnie dzieckiem uzdolnionym muzycznie i być w rodzinie, o której za chwilę Pani opowie. Znaczy ja wiem, co mam na myśli, Pani też wie, ale może wyjaśnijmy to oglądającym, tak? Tak, jestem dzieckiem Koda, czyli moi rodzice byli głusi. No a los tak sprawił, że obdarzył ich dwójką utalentowanych muzycznie dzieci, czyli ja mam jeszcze brata starszego o 4 lata. Kiedy moja mama się dowiedziała o tym, że jesteśmy uzdolnieni muzycznie, myśmy wtedy byli z moim bratem w przedszkolu. I poszliśmy, no mama na szczęście, rodzice mieli wielką mądrość, taką swoją własną, że wysłali nas do szkoły muzycznej. Myśmy z moim bratem skończyli szkołę muzyczną, właściwie wszystkie możliwe etapy edukacji muzycznej, wyższe studia muzyczne i tak dalej. Mój brat dzisiaj jest wspaniałym skrzypkiem, gra w jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w tym kraju, w orkiestrze Amadeus Agnieszki Duczmal, już tam gra 40 lat, w tej chwili jest koncertmistrzem, ma chyba 15 lat. I świetnie się ma, jakby spełnia swoje marzenia, jest wspaniałym, wybitnym muzykiem, skrzypkiem. A ja, nie zostałam pianistką, ale zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać, koncertować, żeby zostać aktorką i to wszystko mi się oczywiście spełniło, a fakt, że skończyłam szkołę muzyczną, sprawia, że dzisiaj mogę robić dużo rzeczy muzycznych w pełni świadomie, kontrolowalnie, z tym rozmachem, który pozwala mi to robić, bo mam to wykształcenie, bo znam, mam bardzo dobry fundament. No i można byłoby zadać pytanie, jak to się żyje w takiej rodzinie, kiedy dwoje rodziców jest głuchych, a tu jest świat ciszy, a tu jest świat dźwięków i to tych takich naprawdę z Mozartem, z Bachem, z Beethovenem, z Rachmaninowem w jednym koszyku. Kiedy jest się dzieckiem i się wyrasta w takiej rodzinie, to się wydaje absolutnie naturalne i normalne. To dopiero jak poszłam do szkoły i spotkałam się ze swoimi rówieśnikami, to od nich się dowiedziałam, że mój dom jest inny niż wszystkie inne, czy przeciętna rodzina, tak? Wtedy też doznawałam różnych takich przykrości z tym związanych i to spowodowało również, że czułam się przez wiele swoich lat, również dorosłych, po prostu gorsza. Że urodziłam się w gorszej rodzinie, że w szkole też bardzo często to nie mnie wskazywano jako osobę, która miałaby zrobić karierę. To nie ja miałam wyrosnąć na gwiazdę. Ktoś inny z mojej klasy miał zrobić tę wielką karierę pianistyczną, skrzypcową, czy jakąkolwiek inną. I ciężko się idzie w szkole z takim bagażem.
ciężko się znajduje przyjaciół w takiej klasie, w szkole takiej elitarnej, bo to w tamtym czasie szkoła artystyczna, no pewnie dzisiaj też tak jest swego rodzaju szkołą elitarną. Więc bardzo się czułam w tamtym czasie i samotna, i taka idąca swoją własną ścieżką. I można pomyśleć, ojejku, 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 ale z drugiej strony, jak tak popatrzę już jako dorosła osoba na tamten czas, to sobie myślę, że tamten czas tak naprawdę zbudował bardzo silną Olgę, naprawdę wiedzącą, czego chce, zdeterminowaną w tych swoich marzeniach, bo ja się wtedy nie miałam z kim dzielić tymi swoimi marzeniami. Bo nawet jak rodzicom mówiłam, no to oni byli w tym wszystkim, oni mogli mnie tylko wspierać i być po mojej stronie, ale w żaden sposób nie mogli mi pomóc. W klasie nie miałam nikogo, z kim mogłabym na ten temat porozmawiać, więc też budowałam ten swój świat w swojej własnej głowie i w swoich własnych marzeniach. Ale to też spowodowało, że kiedy skończyłam maturę i wyszłam z tym dyplomem maturzysty i poszłam na studia, to ja naprawdę wiedziałam, kim chcę być. I to nie było zbudowane na obietnicach, które składali nauczyciele. Tak? Bo nauczyciele składali obietnice innym moim kolegom. O, Magda będzie świetną pianistką, tam Krzysiu będzie świetnym harfistą, ktoś tam będzie świetnym tym. Mi nikt nie mówił, że ja będę świetna w czymś. Ja po prostu miałam swoje marzenia. Nikt we mnie nie wierzył w szkole. Przepraszam, poza moją panią profesor od fortepianu, bo ona uważała, że jestem wybitnie utalentowana i ona naprawdę ona mi zawsze powtarzała, że nawet jeżeli nie zostanę pianistką, to na pewno będę w świecie artystycznym, bo ja zostałam stworzona. Ona jedyna we mnie wierzyła. I chwała Bogu, bo ona naprawdę też bardzo mnie zbudowała muzycznie. Ale potem, kiedy poszłam na studia, los mi też bardzo sprzyjał. Ja naprawdę otworzyłam te skrzydła i ja naprawdę czułam, że ta zbudowana we mnie samotnie siła, ona jest moim taką torpedą, takim wiatrakiem do tego, że ja naprawdę wiem, czego chcę. I wiele razy potem usłyszałam, czy to w związku z moimi rodzicami głuchymi, czy to a co ty takiego zrobiłaś już teraz na tym etapie, na którym jestem dorosłym? Nie masz Oscara, nie grasz w filmach, nie zrobiłaś tego, nie zrobiłaś tego. Naprawdę w tamtym czasie, na etapie tej małej Oleńki, ja zbudowałam w sobie coś takiego, że ja rzadko kiedy przeglądałam się w cudzych oczach, ponieważ ja przez cały ten swój etap młodości czy bycia dzieckiem, ja nie miałam się w czyich oczach przeglądać. Więc ja nigdy z tamtej strony nie czerpałam siły dla siebie. Ja tę siłę zawsze budowałam w sobie. Nigdy nie potrzebowałam, oczywiście to jest miłe, jak ktoś mi powie, och, pięknie zaśpiewałaś piosenkę, och, ale fajnie zagrałaś, ale to jest miłe. Ale to w ogóle nigdy dla mnie nie jest wyznacznikiem. Jak ktoś mi, chodź Stefciu, chodź. Jak ktoś mi powie, że mam koty, tak. Uwielbiam zwierzęta. Tak. Ale to paradoksalnie to świetnie, że pani nie szukała potwierdzenia własnej wartości w cudzych oczach. To właśnie o to chodzi we wszystkich terapiach, między innymi, prawda? Tak, to znaczy, żeby dojść do tego etapu. Pewnie miałam takie chwile, może na początku kariery, kiedy to było takie trochę łechcące, jak ktoś mówił, o, że świetnie zaśpiewałaś, albo nie. I czułam na przykład, że wpadam w tę pułapkę, bo ja pierwszy raz zobaczyłam a to zachwyt, a to na przykład jakąś złą opinię, recenzję, która mnie bolała i nagle poczułam jakieś takie uczucia, których nie znałam i które mnie bolały, więc zaczęłam jakby wracać bardzo świadomie, wręcz terapeutycznie i odcinać się znaczy nie przejmować się tak bardzo tym, co ludzie mówią, czy dobrego, czy złego. Dzisiaj jak ktoś mi mówi komplement, to bardzo się nim cieszę, ale on nie determinuje mnie.
w żaden sposób. Nie określa mnie. I podobnie jest ze złymi recenzjami. Jak ktoś na przykład powie, a wcale nie było tak dobrze, albo okej, to jest, masz prawo tak myśleć, ale ja wiem, co zrobiłam dobrze, a wiem też, co zrobiłam źle. Ja naprawdę umiem patrzeć na siebie i budować siebie poprzez to, co ja czuję o sobie, a nie jakby nie złamią mnie. Znaczy, kiedyś pamiętam, że to nazwałam nawet wprost. Moi rodzice naprawdę całe życie poświęcili w to swoje, na to, żeby wychować w świecie ciszy dwoje muzyków. Co jest absurdalne i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest w ogóle niemożliwe. Naprawdę moi rodzice wykonali jakąś nieprawdopodobną pracę. Ja nawet nie jestem w stanie tego ocenić, bo doceniam to ponad wszystko, ale nie umiem nawet tego, nie jestem w stanie, chociaż znam ten dom, przecież żyłam, moi rodzice nie żyją, więc mówię w czasie przeszłym. Żyłam w tym czasie, ale nawet dzisiaj z perspektywy dorosłej osoby nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ja bym jako osoba głucha mogła wychować dziecko, które słyszy i to słyszy dużo więcej niż inne dzieci. To wyrasta poza wszelką normę. Ja wiem, Stefciu. I jeśli oni włożyli, i oni naprawdę w nas wierzyli, oni naprawdę nam poświęcili całe życie i zrobili wszystko, żeby dać nam wszelkie wsparcie, wszelką moc, wlać w nas moc, żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy warci tego, żeby stać na scenie i budować swoją karierę. Do ostatnich swoich dni naprawdę cieszyli się każdym naszym sukcesem. I czy ja bym dzisiaj mogła na przykład uwierzyć jakiemuś zazdrośnikowi, który mówi, o co ty tam zrobiłaś? I dzisiaj powiedzieć, ojejku, no może rzeczywiście nic takiego nie zrobiłam, to ja może, nie wiem, zacznę pracować w Biedronce albo w Lidlu, albo gdzieś, bo może się do tego nie nadaje. No jakbym mogła przekreślić tyle lat pracy i wiary we mnie, moich rodziców i dzisiaj uwierzyć jakiemuś patałachowi, który po prostu z zazdrości mówi coś o mnie złego. No to jest, dzisiaj to jest w ogóle niemożliwe. No, idę swoją drogą, naprawdę wierzę w to, że nade mną mam naprawdę wspaniałe, piękne anioły, które mnie trzymają za skrzydła, jak upadam na kolana, podnoszą mnie z kolan, żebym szła dalej. Wydaje mi się, że przeszłam tyle zakrętów, tyle mielizn, tyle chwil załamania i takich chwil, w których naprawdę czułam, że już chyba nie zrobię kroku nadal, a mimo wszystko udawało mi się podnieść i iść dalej i robić swoje rzeczy na własnych warunkach, z takim poczuciem, że naprawdę robię rzeczy wartościowe, ważne, a moje koncerty też potwierdzają, że ludzie wychodzą z nich naprawdę często z czymś ważnym dla siebie, że ja wiem, że nikomu swoimi piosenkami nie ratuje życia i swoimi spektaklami. To nie jest zawód pierwszej potrzeby, ale na pewno daję radość ludziom, tym, którzy przychodzą na moje koncerty. I jeśli jestem choć trochę potrzebna komuś, to uważam, że warto ten zawód uprawiać i dlatego jestem tu, gdzie jestem. I nie chcę rezygnować, a na pewno nie pozwolę żadnemu patałachowi wmówić mi, że jestem nic nie warta. Bo wiem, ile jestem warta, bo ta wartość jest we mnie i ja ją czuję i wiem, że ona jest. A jeśli dla kogoś nie jestem nic warta, no to niech poszuka innego artysty, którego będzie słuchał i tyle. Jest nas bardzo wielu. Pani Olgo, bardzo dziękuję za udział w tej rozmowie. No i życzymy całej litanii, całej serii dalszych sukcesów, wielu nowych projektów. Nie wątpię, że takie są już w trakcie realizacji. No i wspaniałego pobytu we Francji. Dziękuję bardzo. Tu będzie Pani dość blisko Stowarzyszenia Dzień Dobry Lil. Jeszcze miałam zapytać tylko o te obrazy za Panią są Pani autorstwa? Nie, akurat Nie. ten nie, Mhm. ale
w dużym pokoju są mojego autorstwa, ale ten jest, to zdejmę. To jest mój autoportret, nie wiem, czy go widać. Widać wyraźnie kolory, świetne. Tak, to jest Bardzo mój fajnie. autoportret, to chyba jakoś tak muszę tu. To jest O, teraz świetnie autoportret, widać. tak, tak. Super. A tu jest przeze mnie namalowany obraz z kolei, to wszyscy widzą na pewno, to jest Tamara Łępicka. Tamara Łępicka. Bo ja kiedyś się parałam takimi obrazami, malowaniem po prostu W kopii. stylu. Tak. I to rzeczywiście dla mnie zawsze była frajda. Teraz już praktycznie nie maluję, bo nie mam na to czasu i trochę, może też straciłam trochę serca. No może serca nie, ale chyba bardziej czasu nie mam. I musiałabym się chyba jeszcze raz zabrać za malowanie, ale no tam mam jeszcze inne obrazy, bo sporo obrazów niestety porozdawałam w prezencie, czy dla kogoś namalowałam, ale no może wrócę jeszcze do tego malowania, ale to tak już rzeczywiście teraz to już tak raczej pieśń przeszłości. Tamara Łępicka od razu widać, że to ona, także... Tak. Nie, no, nawet przyznam szczerze, to jakby widzieli ten obraz ci, którzy naprawdę malują, no i powiedzieli, że no, można byłoby się pomylić. Dokładnie. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę.